tym filmie zabierzemy Was w niezwykłą podróż po Chinach. Najpierw pokażemy Wam malownicze góry Gaoi Ridge, a następnie przeniesiemy się do uroczego miasteczka Henzhou, gdzie spacerując wzdłuż rzeki, czuliśmy się tak, jakbyśmy cofnęli się w czasie do dawnych Chin. Wąskie uliczki, czerwone latarnie i kobiety ubrane w przepiękne, tradycyjne stroje, wszystko to tworzyło magiczną atmosferę. Do Henzhou przyjechaliśmy z Dongguan, specjalnie po to, by zobaczyć te niesamowite góry. Po zakupie biletów pracownicy parku zaproponowali, że podwiozą nas samochodem w miejsce, z którego mieliśmy rozpocząć zwiedzanie. Okazało się, że będziemy jechać razem z chińską rodzinką i już od pierwszych minut było bardzo wesoło. Auto podskakiwało na wybojach, trzęsło nami na wszystkie strony, a my wszyscy śmialiśmy się do łez. Ta wspólna podróż sprawiła, że od razu złapaliśmy kontakt i dalej zwiedzaliśmy góry razem. Góry Gaoi Ridge to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w południowych Chinach. Powstały miliony lat temu w wyniku erozji piaskowców i skał osadowych, które przyjęły kształt ostrych grzbietów i pionowych klifów. Wyglądają tak, jakby natura wyrzeźbiła je pędzlem. Z jednej strony strome urwiska, z drugiej łagodne, falujące grzbiety, po których można spacerować, mając po obu stronach przepaść. To właśnie dlatego miejsce to nazywane jest czasem smoczym grzbietem, bo z góry wygląda jak ogromny smok wijący się przez zielony ocean lasu. To miejsce zachwyca nie tylko krajobrazem, ale i atrakcjami. W Gaoi Ridge można przeżyć prawdziwą przygodę. Znajduje się tu szklany most zawieszony nad przepaścią. Dla odważnych jest tyrolka, a nawet trampolina zawieszona wysoko nad doliną, idealna dla poszukiwaczy adrenaliny. Trafiliśmy na prawdziwy upał. 35 stopni Celsjusza w cieniu, więc zwiedzanie nie należało do najłatwiejszych. Każdy krok po stromych ścieżkach wymagał wysiłku, ale widoki wynagradzały wszystko.
W niektórych miejscach grzbiety gór nie mają barierek, więc trzeba uważać. Wspinaczka bywa niebezpieczna, choć nie brakuje śmiałków, którzy decydują się wejść na sam szczyt. Temperatura w tej chwili 35 stopni, jest godzina 10 rano. Nie, w ogóle nie do opisania. Wilgotność i wszystko, jak się z nas leje. Pomocy potrzebuje moja żona od naszych chińskich przyjaciół. Z naszą chińską rodzinką zaprzyjaźniliśmy się bardzo szybko. Byli przemili, pomocni i zarażali pozytywną energią. Spędzaliśmy razem cały dzień, śmiejąc się, robiąc zdjęcia i pomagając sobie nawzajem. Ale to nie jedyni cudowni ludzie, jakich tu poznaliśmy. Już wcześniej na dworcu, który wyglądał bardziej jak nowoczesne lotnisko niż stacja kolejowa, ale o tym opowiemy w kolejnym filmie, spotkaliśmy przemiłego człowieka. Poprosiliśmy go o pomoc w znalezieniu naszego pociągu. Okazało się, że jedzie w tym samym kierunku. Nie tylko pomógł nam, ale jeszcze zaprosił na obiad i zapłacił za wszystko, mówiąc, że to dla niego zaszczyt. Obcy człowiek pełen życzliwości to był dla nas prawdziwy szok i ogromne wzruszenie. Wieczorem wybraliśmy się na spacer po mieście Henzhou i trafiliśmy na niesamowite miejsce. Wzdłuż rzeki, przy pięknie oświetlonych mostach, już na samym wejściu zobaczyliśmy tańczące emerytki. Wszystkie ubrane jednakowo, poruszające się z gracją i energią jak młode dziewczyny. Nie mogłam się powstrzymać i dołączyłam do nich. Pozdrawiamy z wioski 5-milionowej. Jak jechaliśmy taksówką, to akurat 1 milion przed nami stało w korku. Potem ruszyliśmy dalej wąskimi uliczkami, pełnymi życia. Mnóstwo ludzi, sklepików, restauracji, zapachów i śmiechu. Czuliśmy się tam jak celebryci. Co chwilę ktoś chciał robić sobie z nami zdjęcie. Zaczepiał nas, pozdrawiał. W miejscu, w którym byliśmy, nie było widać żadnych turystów. Chyba byliśmy jedynymi, dlatego wzbudzaliśmy niemałą sensację, chwilami nawet większą niż te pięknie poubierane kobiety.
Nas jednak najbardziej zachwyciły kobiety w przepięknych, tradycyjnych chińskich strojach. Przechadzały się uliczkami i pozowały do zdjęć na tle starych budynków o dachach wygiętych ku górze, całych oświetlonych lampionami. Wyglądało to niesamowicie. Zobaczcie, jak wygląda świat bez YouTube'a, Facebooka, Instagrama i innych o, jak pięknie pani wygląda. I innych znanych nam portali. Ludzie z nudów wychodzą na ulicę, przebierają się, tańczą, organizują jakieś... Kurczę, myślałem, że to już jest coś ekstra festyn, ale tutaj dzień tak wygląda codziennie. To jest tutaj standard wieczorem. Wszyscy przychodzą. Jest tutaj tysiące ludzi. Zastanawialiśmy się, czy to jakieś święto, ale okazało się, że tak wygląda tu każdy wieczór. To po prostu codzienny rytuał mieszkańców. Wychodzą z domu, rozmawiają, tańczą, śmieją się. Nie tak jak u nas, gdzie często zamykamy się w 4 ścianach i patrzymy w telewizor. Tutaj ludzie naprawdę cieszą się życiem i sobą nawzajem. I widzieliśmy też 4 osoby na jednym skuterze. W Chinach naprawdę wszystko jest możliwe. To był niesamowity, pełen emocji dzień. Od przygody w górach, przez ludzką życzliwość, po magię wieczornego chędzu. Czuliśmy wdzięczność, radość i zachwyt. Takie chwile zostają w pamięci na zawsze. Nasza następna podróż zabierze Was do legendarnych gór Awatara, które wyglądają jak inny świat. Nie przegapcie kolejnego filmu. Zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco i razem z nami odkrywać najpiękniejsze miejsca Azji.